Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka będzie inflacja w USA? Bądź gotowy na wszystko. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X, Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Jaka będzie inflacja w USA? Bądź gotowy na wszystko. Dzisiejszy dzień, godzina 14:30. To jest główne wydarzenie w tym tygodniu i moim zdaniem w tym miesiącu, ponieważ wraz z danymi makroekonomicznymi z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych pozwoli nam określić, jakie mogą być kolejne posunięcia Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli procesy dezinflacyjne, które trwają już od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych, od kilku miesięcy w Europie, będą się pogłębiały, jeżeli inflacja ma rzeczywiście charakter podażowy, zewnętrzny, importowany, jest faktem, no to oczywiście dalsze spadki węglowodorów, dalsze spadki cen ropy naftowej, gazu ziemnego powinny odbić się także tym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie spadała i osiągnie poziom niższy niż był w poprzednim miesiącu oraz oczywiście, jeżeli te rzeczywiście zjawiska mają miejsce, powinna być niższa niż zakładają prognozy. I jeżeli tak się stanie, oczywiście rynek będzie w stanie zareagować bardzo silnym ruchem, ponieważ procesy dezinflacyjne będą sprzyjały temu, żeby Fed nie podnosił już tak bardzo stóp procentowych, żeby szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie wypadł w okolicach 5%, jak to zakładamy teraz właśnie przed danymi makroekonomicznymi o inflacji. Czyli w sytuacji, kiedy już teraz stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą 4,5%, żeby ten szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych tworzył się na naszych oczach, może żeby była jeszcze jedna skromna 25-punktowa podwyżka stóp procentowych. Więc te dzisiejsze dane są niezwykle istotne. Jeżeli faktycznie rynek zauważy procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych, a jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo i daje około 60% prawdopodobieństwa, że dane będą takie jak prognozy albo niższe, to w takiej sytuacji powinniśmy być świadkami, że następne zastępy grupy inwestorów zaczną wierzyć w obligacje i przede wszystkim rynek obligacyjny powinien zareagować. Na tym następnym wykresie widzimy, mamy amerykańską obligację 10-letnią. Na rentowności te poziomy, które teraz obserwujemy na samych cenach obligacji, to jest pas między poziomami 3,55 a 3,60%. I zachowanie rentowności amerykańskich obligacji względem tych dwóch poziomów będzie determinowało to, co się wydarzy na wszystkich innych klasach aktywów. Te dzisiejsze dane mają potencjał ku temu, żeby ruszyć cały świat. Jeżeli inflacja będzie niższa niż zakładały prognozy, to będziemy świadkami gigantycznej presji na to, żeby ryzyko na całym świecie było kupowane. Jeżeli jednak inflacja będzie wyższa niż zakładały prognozy, to możemy być świadkami większej, mocniejszej korekty impulsów, które obserwujemy nie tylko od samego początku tego roku, ale być może nawet od października, więc te dzisiejsze dane naprawdę mają znaczenie, ale wracając do tych obligacji, jeżeli dzisiaj po tych danych makroekonomicznych o godzinie 14:30 rentowność spadnie wyraźnie poniżej poziomu 3,55, to będzie to sygnał dla rynku, że inwestorzy na obligacjach wchodzą w następną fazę dyskontowania procesów dezinflacyjnych, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zbliża się ku końcowi, że warto kupować poza amerykańskimi obligacjami. Warto w takiej sytuacji także sprzedawać amerykańskiego dolara,
a sprzedawanie amerykańskiego dolara będzie rzutowało oczywiście na rynki emerging markets i na rynki ryzyka na całym świecie. Natomiast każde przejście poziomu 3,60 to w takiej sytuacji będzie oznaczało, że rynek obligacji dyskontuje, że być może będzie jeszcze druga podwyżka stóp procentowych do poziomu 5%, być może jeszcze będą jakieś podwyżki stóp procentowych. No i oczywiście od skali ruchu poza ten pas 3,55-3,60% będzie bardzo wiele zależało. Dlatego też, jeżeli jesteśmy na rynku po godzinie 14:30, obserwujmy w pierwszej kolejności amerykańskiej obligacje, a w drugiej kolejności amerykańskiego dolara, czyli mówiąc w skrócie euro-dolara, który jak widzimy dzisiaj o poranku w Europie znów nie chce spadać, ma ochotę na tendencję wzrostową. No i oczywiście, jeżeli te dzisiejsze dane będą znacząco lepsze, czyli inflacja, im bardziej inflacja spadnie poniżej poziomu 6,50, tym silniejszy powinien być impuls przeciwko amerykańskiemu dolarowi. A im wyższa inflacja nad poziomem 6,5%, tym większa presja na amerykańskiego dolara. I tak powinno być. Dane mają bardzo duży potencjał, żeby wywołać impuls, który może nas jeszcze w tym tygodniu wynieść w okolice 1,09, bądź też nawet poziomy jeszcze wyższe. I w takiej sytuacji oczywiście rzutowałoby to gigantycznie silnie na cały świat, a impuls osłabienia amerykańskiego dolara wywołałby następną falę hossy, ryzyka i innych aktywów powiązanych z ryzykiem na całym świecie. Warto być tego świadomym, wrócić do tych materiałów z wczoraj i z przedwczoraj, poświęconym właśnie temu, jak rynki będą mogły reagować na te dane makroekonomiczne o inflacji. I jeszcze jedna istotna sprawa związana z amerykańskim dolarem jest taka, że rynek opcji, gdzie niezależnie handluje się opcjami call na wzrosty i put na spadki, sygnalizuje nam poprzez swoje różnego rodzaju wskazania, że w perspektywie końca przyszłego tygodnia jest większe prawdopodobieństwo wzrostów niż spadków euro-dolara i też jestem ciekawy, czy rynek opcyjny dobrze obstawi, właściwie oceni szanse prawdopodobieństwa ruchu euro-dolara w perspektywie po danych o inflacji. Na parach walutowych patrzmy także na zachowanie pary dolar do jena z powodu tego, że jeżeli rentowności będą spadać, to jest to naturalny czynnik sprzyjający umocnieniu jena japońskiego, plus dodatkowo osłabienie amerykańskiego dolara miałoby potencjał wywołania następnej potężnej fali spadkowej pary dolar do jena. Jeżeli dodatkowo nałożymy czynniki lokalne, czyli presję rynku obligacji japońskich na to, żeby pokonać potężny opór w rejonie 0,5% na rentowności japońskich dziesiątek, i gdyby do tego doszło, to oczywiście rynkowi tutaj zagraża, bądź też jest szansa na bardzo dynamiczne umocnienie jena japońskiego. Podobne obserwowaliśmy w połowie grudnia, kiedy Bank of Japan poddał się w rejonie poziomu 0,25% na rentowności i pamiętamy, że wtedy nagle o ponad 7 figur umocnił się jen w stosunku do amerykańskiego dolara. Teraz jest rosnąca szansa, że zjawisko się powtórzy. Warto być na to gotowym. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie euro do funta brytyjskiego. Z powodu tego, że funt brytyjski w ostatnich tygodniach jest dość wyraźnie skorelowany z amerykańskim dolarem i jeżeli amerykański dolar się osłabia, to funt brytyjski także ma potencjał ku temu, żeby się osłabiać. A jak widzimy z analizy technicznej w krótkim terminie, opory, które są teraz obserwowane w rejonie 0,880, gdyby zostały pokonane, otworzy się perspektywa następnej fali osłabienia funta brytyjskiego i umocnienia euro w tym wypadku. Dlatego też bądźmy gotowi, że i na funcie brytyjskim może wystąpić reakcja w dyskontowaniu danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, co sprzyja popytowi na ryzyko i co zwiększa prawdopodobieństwo, że kontynuacja tendencji wzrostowych na ryzyku na całym świecie będzie kontynuowana,
to jak bardzo ładnie zachowuje się Bitcoin. Od samego początku dzisiejszego dnia mamy do czynienia z gwałtownym umocnieniem Bitcoina, z ruchem wzrostowym, który wybija nas nawet nad poziom 18 tysięcy dolarów i wprawne oko inwestora widzi już, że nie tylko mamy wybicie ze zmienności, ponieważ w ostatnich 2 tygodniach zmienność była tragicznie niska, ale także mamy możliwość utworzenia formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową w perspektywie nieco dłuższej niż krótkoterminowa, gdyby się okazało, że opór w rejonie 18 500 dolarów jest pokonywany. Tutaj widzimy linię szyi tej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc zadanie dzisiaj Bitcoina jest takie, bądź też na kolejne godziny, żeby pokonać ten opór. I gdyby tak się stało, to ocieplenie klimatu inwestycyjnego na ryzyku na całym świecie byłoby jeszcze bardziej wzmocnione, jeszcze silniejsze i w takiej sytuacji oczywiście moim zdaniem ryzyko długich pozycji na samych aktywach ryzykownych zdecydowanie spadłoby. Dlatego jestem wprost zachwycony zachowaniem Bitcoina i że ten Bitcoin tak ładnie zaczyna teraz dyskontować to, że amerykański dolar się osłabia. Wczorajsza sesja na Wall Street także przyniosła nam kontynuację wzrostów, dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że po tych dzisiejszych danych makro będziemy testować i być może zakończymy tydzień nad poziomem 4000 punktów, a jak wiemy Wall Street teraz zachowuje się najsłabiej, ale optymizm, który tam też gości, powinien zagościć na wszystkich innych indeksach giełdowych na świecie, ale ze zdwojoną siłą. Dlatego też spodziewam się jeszcze lepszej sesji na niemieckich aktywach, na niemieckiej giełdzie. Jeżeli ostatecznie zakończymy dzisiaj sesję nad poziomem 15 tysięcy punktów na indeksie DAX, to oczywiście inwestorzy zauważą, że rozpoczynamy ostateczną fazę wspinaczki ku maksimum wszechczasów, które mogą być testowane w najbliższych tygodniach. Dlatego też te dzisiejsze dane mają oczywiście także potencjał wzrostowy dla niemieckich aktywów i myślę, że tutaj szansa na to jest jeszcze większa niż na wzrosty na indeksach giełdowych na Wall Street. Natomiast giełdy azjatyckie zachowują się dość słabiej. Cały czas japoński indeks giełdowy nie może dynamicznie odbić od swoich minimów, które od strefy wsparcia w rejonie 26 tysięcy punktów, które obserwujemy na wykresie. Natomiast odbicie staje się faktem. No i oczywiście inwestorzy się zastanawiają, czy czasem wkrótce nie pojawi się impuls, który ruszy rynek o 1500 punktów jeszcze wyżej w okolice oporów, które także widać bardzo wyraźnie na wykresie. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie przyniosła spadki. I okazuje się, że też równolegle mamy dzisiaj spadkową sesję w Chinach na indeksie giełdowym w Hongkongu. A to moim zdaniem oznacza, że jakiś podmiot wczoraj zrealizował zyski na ryzyku na giełdzie polskiej i też realizuje swoje pozycje w Chinach, tak jakby się czegoś bał. Czy obstawia to, że inflacja dzisiaj zawiedzie, jeżeli dojdzie do mocnej korekty przeciwko ryzyku? To jest bardzo ciekawe pytanie, że jest naprawdę silne powiązanie i zbieżność zachowania indeksów giełdowych Emerging Markets między Chinami a Polską. Widać, że kapitał międzynarodowy tutaj zachowuje się bardzo podobnie, naprawdę bardzo zbliżenie. No i też jestem ciekawy, co się wydarzy. Natomiast gdyby patrzeć, jakie może być otwarcie, jakie może być zachowanie futures po tej dzisiejszej sesji w Chinach i po tej sesji wczorajszej na Wall Street, obstawiam nieco wyższe otwarcie, ale tylko nieco wyższe otwarcie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i spokojne oczekiwanie na to, co przyniesie godzina 14:30 z potencjałem na tym, żeby nawet jeszcze dzisiaj testować rejon w okolicach 22 tysięcy punktów na indeksie WIG20, pamiętając także, że w okolicach 1985 przebiega potężny opór, czyli średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. On ma naprawdę duże znaczenie i może zatrzymać popyt na nieco dłużej. No i oczywiście równolegle patrzmy na zachowanie polskich obligacji, ponieważ
Im niższa inflacja w Stanach Zjednoczonych, tym większy popyt na polskie obligacje i oczywiście szansa na kontynuację ruchu w górę po wybiciu nad linię szyi półrocznej odwróconej formacji podwójne dno. Polskie obligacje powinny dzisiaj szczególnie mocno zareagować, ponieważ to jest klasa aktywów spośród wszystkich denominowanych w polskiej walucie, która zachowuje się najmocniej. Więc jeżeli rynek naprawdę zauważy procesy dezinflacyjne, to po prostu powinniśmy przeżyć następną falę panicznego kupna polskich obligacji. A rynek złotego na razie jest dość stabilny. Tutaj cały czas niewiele się dzieje, już praktycznie od miesiąca na euro złotym, od 2 miesięcy jesteśmy na tych poziomach, które teraz obserwujemy. No i jedyny ruch, który jest widoczny na rynku złotego, jest na dolar złotym i w przypadku oczywiście wzrostów euro-dolara dzisiaj dynamiczny spadek na dolar złotym byłby bardzo możliwy do obserwacji, więc warto w takiej sytuacji śledzić to, co się tam będzie działo. Obligacje, zachowanie amerykańskiego dolara i dane o inflacji jest także gigantyczny czynnik, który może wywołać mocny ruch na cenie złota, więc także na złocie spodziewam się dzisiaj ogromnej zmienności. Jeżeli oczywiście inflacja będzie niższa, dolar się będzie osłabiał, to wystąpi naturalna presja na to, żeby kupować złoto, żeby złoto zbliżyło się w rejon $1900 i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, a każde wyjście nad poziom $1900, zwłaszcza na zamknięciu, będzie moim zdaniem odczytane bardzo, ale to bardzo optymistycznie, dając potencjał ku dalszym wzrostom tego metalu szlachetnego. I jeżeli dodatkowo okaże się, że jest ogromna szansa na pokonanie na świecy tygodniowej tej linii trendu spadkowego widocznej na cenie srebra, to analiza międzyrynkowa jeszcze bardziej wzmocni prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego na srebrze i na złocie. Dlatego też równolegle dzisiaj po danych o godzinie 14:30 o inflacji monitorujemy zachowanie srebra i oczywiście zachęcam także do ścisłego monitorowania ceny miedzi. Miedź wybija się już nawet wyraźnie nad poziom $9000. Jeżeli dzisiaj po danych o inflacji utrzymamy wybicie nad poziom $9000, to naprawdę zachowanie miedzi będzie zachęcało do kontynuacji tendencji wzrostowej, do dyskontowania miękkiego lądowania amerykańskiej, europejskiej, polskiej gospodarki, no i oczywiście do dyskontowania ożywienia gospodarczego, bo zachowanie miedzi dyskontuje ożywienie gospodarcze. Moim zdaniem taka powinna być właściwa interpretacja tego, co się dzieje na miedzi, jako że jest ścisła korelacja zachowania miedzi z cyklem koniunkturalnym, a cykl koniunkturalny z giełdą papierów wartościowych. Także warto obserwować zachowanie ceny miedzi. Dodając do tego zachowanie ropy naftowej, widzimy, że surowce wspierają popyt na ryzyko. Moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. I oczywiście ściśle monitorujmy to, co się będzie działo po godzinie 14:30. Dzisiaj nie ma żadnych innych ważniejszych danych makroekonomicznych. One powinny ustawić cały tydzień. Zmienność powinna być dzisiaj ogromna. Jeżeli popyt na ryzyko dzisiaj zwycięży, to prawdopodobnie cały styczeń będzie przebiegał pod znakiem bardzo dynamicznych tendencji wzrostowych, dyskontowania szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, dyskontowania procesów dezinflacyjnych, dyskontowania możliwości nawet obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2023 roku od Stanów Zjednoczonych aż tutaj po Polskę. Dlatego też te dane mają ogromne znaczenie. No i oczywiście zachęcam do materiałów edukacyjnych, które rozszerzają wiedzę, a tematem, który jest poświęcony w tych materiałach, które są tam poniżej, w linku w opisie i w linku w komentarzu, jest to, czy ten rajd, tak zwany rajd Trzech Króli, będzie kontynuowany. Zachęcam do tego, żeby zaznajamiać się z punktami widzenia różnych analityków, żeby wyrabiać sobie swoją opinię na temat najbardziej prawdopodobnych scenariuszy na cały 2023 rok. Myślę, że styczeń będzie obfitował właśnie w takie raporty i myślę, że szczególnie warto monitorować to, co myślą profesjonaliści na temat tego, co się może wydarzyć na giełdach papierów wartościowych i szukać pewnego rodzaju konsensusu,
i wspólnych mianowników. Jeszcze raz przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj wielkiej, dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu, kiedy będziemy już ostatecznie mówić o tym, jakie dane makroekonomiczne o inflacji się pojawiły i jakie mogą być ich konsekwencje. Pozdrawiam jeszcze raz i stopy zwrotu.